Siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku Van Life. Dzisiaj, przepraszam, spanie w vanie, bo ja to tak nazywam, ale to jest taki Van Life, weekendowy Van Life powiedzmy, wiecie o co chodzi. Dzisiaj jadę w okolice Lipian. Kurde, znowu mnie trochę głowa boli, nie wiem, to zmiana pogody, chyba jutro mają być w ogóle deszcze, nie? Dzisiaj mać ładnie, jutro deszcz, pojutrze deszcz, jak zwykle jak gdzieś wyjeżdżam, ale zobaczymy, bo ostatnio było tak, że miało padać, a nie padało prawie w ogóle, tylko w nocy. Więc jadę zobaczyć. Mam takie obcykane, dosłownie chyba z 10 miejscówek znalazłem, słuchajcie, w okolicy właśnie Lipian, jeziora Myśliborskiego. Więc zobaczę. A w tej chwili jestem pod Oszonem na Ostowie w Szczecinie. Idę na zakupki. Tak jak Wam mówiłem w jednym z filmów, dzisiaj spędzam noc sam, a jutro, czyli będzie kolejny odcinek Van Life'owy, przyjeżdża do mnie kolega z pięknym obiektem motoryzacyjnym, że tak powiem, żukiem. Zobaczycie, jaki fajny samochodzik, mi się bardzo podoba. Dobra, idę na zakupy i zaraz wracam. Lodóweczka już wypełniona całym dobrem, a najlepsze dobro jest na samym spodzie, jak wiecie. Dobra, zamykam furola. Powiem Wam tak, rano jest chłodnawo, ale teraz jest gorąco, jest 17 stopni gorąco. No ciepło. Dobra, nawiguj. Podłączamy. Dzisiaj rano sprawdzałem pierwszy raz samochód po wymianie świec. Wiecie, mówię, łączyłem, świece się grzeją i normalnie pół obrotu pierdyknął, od razu zapalił. Także jest luks. Teraz pali jak prawdziwa fura, normalnie. Jadę sprawdzić miejsce na jutrzejszy nocleg, a później pojadę na docelowy, żeby sprawdzić po prostu, czy się do tego nadaje. Mój kolega zażyczył sobie, żeby było miejsce do opalenia ogniska, więc zobaczymy. Zbliżam się do Lipiany, zostało mi 7 km. Ja jestem głodny jak cholera. Przyjeżdżamy, kurczę, słuchajcie, od razu robimy danie chłopskie, takie dzisiaj będzie jednogarnkowe danie. Już to robiłem na swoim kanale, kiedyś tam pracowałem pod namiotem w Rdzewie, zdaje się. Nie w busie, tylko pod namiotem. To jest proste danie, szybkie i bardzo, bardzo smaczne. O, zobaczcie. Tam jest ta miejscówka. Tu jest takie coś, ale to oczywiście wszystko pójdziemy. O, takie coś. Ale wiecie co, ja się przejdę tam dalej. Zobaczę, może tam będzie lepiej. Na razie sobie stanę gdzieś tam z boku, wsiądę sobie na rower i zobaczę. Pojadę rowerem tu, chcę pojeździć tutaj po Lipianach dookoła. Dlatego biorę rower właśnie. Po to jest rower, żeby jeździć po okolicy i sprawdzać. W sumie ta miejscówka też nie jest zła. Ale czuję, że w nocy tutaj będzie światło świeciło. Bo są latarnie na panel solarny. Widzicie? To? Także no może być nie za ciekawie. Tak na szybkiego sobie zjem serek, rulę cranberry, takie coś o. Takie cudo, widzicie? Zjem sobie na szybkiego z chlebkiem. Wyskładam rower. Biorę rower, bo jest 16, kurczę, żeby jeszcze trochę w tym cieple pojeździć, nie? Stanąłem troszeczkę z boczku. Zaraz Wam pokażę, jak zjem. Na rozłożę rower i jeszcze pojeździmy. Stanąłem sobie tutaj, zostanę sobie tutaj, zobaczcie, w takim oto pięknym miejscu. Tu jestem, a ja będę spał tu. Tam jest ten pomostek, ale idę teraz na chwilę na rower, na godzinkę. Pojeżdżę sobie do 18:30, do 19:00. Przyszedł tutaj miejscowy, bardzo fajny facet. Żeśmy sobie pogadali trochę. Trochę mi tu poopowiadał, gdzie jeździ, gdzie tego. No i tak z godzinkę chyba zeszło, ale to nic. Siadam na maszynę, jadę sobie pozwiedzać na początku. Polecę sobie wokół jeziora. A zobaczcie, to taka piękna brama tam jest. Tu jest stary mur. Do dupy, kurczę, coś z tą zębatką jest nie tak. Strasznie przeskakuje, kurczę, jak pedałuje. Wkurwia mnie to. Wkurwia mnie to dlatego, że kurwa robić to i tego nie szło ustawić. Nie wiem, co jest grane, ale będę musiał ponownie do tego zaglądać. A ja nie lubię zaglądać do tych samych rzeczy 2 razy. Ale niestety, jak trzeba, to trzeba. A, to są Lipiany. Patrzcie, jaka brama fajna. Dobra, niech te samochody sobie przejadą. Coś czuję, że będę musiał chyba naciągnąć bardziej to kółko. Zobaczymy, może jakieś lepsze miejscówki są. To się będzie można przemieścić, to nie? No, to już sobie pojeździłem. Kurwa jego mać. Nie wiem, co się stanęło.
Pokażę wam coś. Raz, że coś się popieprzyło ze sprzęgłem w środku. Patrzcie na to. Teraz nawet przestało działać. Coś się stanęło z moim wejskralkiem. Odkręcałem silnik, więc może wtedy coś spierdoliłem. Ale to jest niemożliwe. Teraz w ogóle nie działa. I ma takie fazy, że chodzi normalnie, tak jak teraz. No, ma kopa. Widzicie? Już tak miałem, właśnie jechałem i było wszystko dobrze. Zawróciłem, znaczy jechałem w jedną stronę, zaczął głośno chodzić. Nie wiedziałem co jest, no to mówię zawracam, jestem blisko auta. Zawróciłem, przejechałem 100 metrów, cisza. Idzie normalnie, wszystko luks. Po czym znowu zaczął głośno chodzić. I teraz zobaczcie. Chodzi normalnie. Do tyłu, do przodu. Co może być przyczyną złego działania? Sprzęgło się zawiesza. Muszę to obczaić. Także z mojej wycieczki nici rower trafia na warsztat. To raz. Po drugie, ta zasrana zębatka no nie idzie pedałować, cały czas przeskakuje. Nie wiem co jest grane. Wszystko jest kurde w linii. Wszystko jest w linii. Być może to musi być tak. Co? Jak myślicie? Pewnie tak. Spróbuję zrobić to jeszcze jak tak. A jeżeli to mi nie wypali, to po prostu założę z powrotem przerzutki. W dupie to mam. Było dobrze, to chciałem polepszyć jak zwykle. Dobre, lepsze jest wrogiem dobrego. Ale zastanawiam się, co się z tym silnikiem dzieje. I to drugi Emxus, który mi odpierdala takie maniany. Pierwszy miałem 350 w przednim kole, też podobno w kole 28 cali. Jak się cofniecie do moich filmików wcześniejszych, to tam też były cyrki się działy. On chodził dobrze, później przestał chodzić. Chodził dobrze, przestał chodzić. Chodzi do tej pory, ale ma takie właśnie zajawki jak ten. Dokładnie jak ten. A ten ma przejechane, nie wiem, może ze 400 km, nie więcej. Tylko mnie to wkurza. Nie wiem co to jest. No patrzcie, teraz chodzi dobrze. Może wy wiecie, to piszcie w komentarzach. Ja pakuję tego śmiecia do samochodu, bo jestem wkurzony. Ale jedno co jest fajne, to. Myślałem, że jest zbyt miękki, słuchajcie, że to jest dla rowerów dziecięcych. Nic podobnego. Kurde, normalnie się jedzie, jak się jedzie tak porówniutkiem, na przykład przejeżdżamy przez kratki kanalizacyjne albo coś takiego, tak aksamitnie, luks, fajnie się przejeżdża, mięciutko. Jak pod krawężnik podjeżdżamy albo pod martwego policjanta, no wiecie, ten garb na drodze, tylko delikatnie, nie? To fajnie tak pracuje mięciutko, nie ma puknięcia. Jak mocniej podjadę, no to oczywiście dobiję do końca, bo on jest w stanie dobić. Ale jak siedzę tutaj, to główny ciężar jest przecież na tył rozłożony i przód fajnie pracuje, wiecie? Także z tego jestem zadowolony. A to, no kurde, patrzcie, teraz chodzi. Muszę go rozebrać. Być może jak go rozkręcałem, coś źle złożyłem. Sprawdzę to. No i mamy 19:20. Słuchajcie, kurwa mać, co za dzień. Nic nie idzie jak ma iść. 14 stopni w busie, więc włączam sobie ogrzewanko. Jedyne co chodzi dobrze to samochód, który zrobiłem, słuchajcie, odpalił odpierdę, jak już wam mówiłem na początku filmu. Z tego jestem zadowolony, aczkolwiek gwizdże mi turbina. Idzie, samochód jedzie, przyspiesza elegancko, ale słyszę, że mi gwizdże, gdzieś powietrze ucieka. Widocznie tam, gdzieś tam coś, gdzie do turbiny wchodzi tam taki plasticzek, coś tam musiałem źle docisnąć, albo cholera wie co i delikatnie gwizdże, będę musiał to rozebrać, ale to jest prosta robótka, wystarczy tylko ściągnąć filtr i wszystko jest na wierzchu. Może wystarczy tylko poruszać i wcisnąć mocniej po prostu. No ten rower to mnie tak wkurzył, że naprawdę było dobrze, trzeba było nie ruszać. No to chciałem polepszyć i znowu sprawdza się stare powiedzenie: dobre jest wrogiem lepszego. Nie ma się co martwić, będzie jak będzie. Filmik nagrywam, słuchajcie, już nową kamerą GoPro 11. Przyszła do mnie właśnie jakiś czas temu. I teraz woli ścisłości, dlaczego też sprzedałem 9, jak mogłem nagrywać 9 dalej. Otóż 9 miała taki mankament, nie mówię o zawieszaniu, bo z zawieszaniem to ona nie miała zbyt dużego problemu, tam w granicach normy dało się z tym żyć. Ale ona od samego początku miała spierdolone nagrywanie dźwięku. Mówię o samej kamerze, bez tych media modów, czyli wiecie, tych dodatków z mikrofonem zewnętrznym.
miała problem z przednim mikrofonem i to był problem poruszany na grupach zagranicznych, też na głównej grupie GoPro tak samo. Chodziło o to, że po włączeniu kamery przez jakąś minutę było słychać takie trzaski. Jak ze starej taśmy jakiejś coś, takie pyknięcia były, nie? No mnie to wkurzało strasznie, bo chciałem nagrywać bez żadnych, wiecie, media modów i tych spraw, tak jak zresztą tutaj nagrywam. No i tam nie dało rady, bo później na forum dowiedziałem się, że trzeba było poczekać, aż kamera troszeczkę się rozgrzeje, wtedy te zgrzyty zanikały. No ale no umówmy się, no. Ja mam tak zwany quick capture, czyli naciskam sekunda i zaczyna mi nagrywać, nie? I co mam? Nacisnąć, poczekać minutę, aż się kamerka rozgrzeje i dopiero nagrywać? No bez sensu. Dlatego kupiłem sobie do 9 Media Mod, czyli ten zewnętrzny mikrofon, no i działało to perfekcyjnie, nie było już trzasków, ale tam był mikrofon kierunkowy i teraz na przykład jak ja do Was mówiłem, tak, to dźwięk był fajny, super, ale gdy chciałem mówić na przykład z tyłu, tak jak teraz na przykład obrócę, mówię do Was z tyłu, tutaj słyszycie mnie dobrze, przepraszam, że Was to się uruchamia, dlatego tak głośno, zaraz się wyciszę. No właśnie, mówiąc do tyłu tam, dźwięk był przytłumiony, dlatego że mikrofon zbierał tylko z przodu, ponieważ był tam kierunkowy mikrofon. W Media Modzie są dwa mikrofony, przedni i tylny, ale nikt, kurwa, żaden geniusz nie wpadł na to, żeby zrobić tak, żeby te dwa mikrofony działały jednocześnie. Nie, GoPro zrobiło sobie, że można sobie włączyć przedni albo tylny mikrofon i nie można było przełączać tego trybu podczas nagrywania. Także jak ja nagrywałem z przodu, a chciałem odwrócić się, co ja często robię, to musiałem zatrzymać nagrywanie, przestawić menu na mikrofon tylny, włączyć nagrywanie i nagrywać z tyłu. No, sami przyznacie, bez sensu, no to się mija z celem. Dlatego zależało mi, żeby właśnie pozbyć się Media Modów. No i się pozbyłem, sprzedając 9. Jeszcze następna wada właśnie z Media Modem to była taka, że tam, żeby zmienić baterię, trzeba było odkręcić stópkę, bo tam wiecie, tam są włosy składane takie w GoPro od 9 wzwyż już. Całą budowę ściągnąć i dopiero mieliśmy dostęp do baterii. Dlatego tam ja używałem tych power gripów ze zasilacza, takich wiecie, power bank z rączką jednocześnie i doładowywałem sobie tą kamerę, no ale z kolei ona miała czasami problem z podpiętym zasilaniem, jak się zaczęło nagrywać, no to potrafiła się zawieszać, nie? Dopiero trzeba było odpinać te ładowanie i ten. I to no, są takie mankamenty właśnie, nie? Dlatego tutaj teraz mam same czyste GoPro 11, dźwięk nagrywa bardzo dobrze i mam dostęp do baterii jednym ruchem, pyk, pyk, wyciągam, wkładam następną i nie ma problemu. Ja jestem, jeżeli chodzi o takie sprzęty jak kamery właśnie, dźwięki, to staram się być, no może nie profesjonalistą, bo to zabrzmi tak wiecie, że jestem jakiś, nie, chodzi mi o profesjonalne, znaczy inaczej powiem, drażni mnie takie detale, jak nie działają. U mnie wszystko musi po prostu działać tak, jak ja chcę, nie? Tak, jak ja chcę, no i tak, jak powinno to działać, nie? Dlatego póki co z GoPro 11 jestem zadowolony, ale czas pokaże, zobaczymy. A następna sprawa, będę sobie wymieniał GoPro co roku, ponieważ ta niewiele straci na wartości, będę mógł ją sprzedać i kupić sobie nową, niż po prostu za parę lat kupić sobie nowszą. No tak lubię, tak chcę mieć po prostu coraz lepszy sprzęt i no tak chcę. No co ja na to poradzę, lubię. Wiem, że kogoś może to boleć, kogoś może to nie boleć, ale mam to generalnie gdzieś, to jest moje życie. Ja robię jak uważam, wy też róbcie jak uważacie. Dobra, otwieram jakieś piwko, bo już mi się jeść nie chce. Już mi ten rower tak że mi się odechciało w ogóle jedzenia. Zjadłem tamto, co wtedy zjadłem i to mi na razie starczy. Chociaż może jest 19, może za 2 godzinki, jak mi się zachce, to może coś zacznę robić. Kolega do mnie dzwonił, że przyjedzie do mnie. Na pewno do mnie przyjedzie jutro. Tylko zastanawia się, czy przyjechać Żukiem. Wiecie, on ma taką fazę od jakiegoś czasu, że jeździ samochodami takimi oldschoolowymi. Właśnie Żuczek. Teraz kupił niedawno Passata B3 albo B2. Kurczę, nie wiem, naprawdę nie wiem. Sorry, Jarek, jak oglądasz, no nie wiem, zapomniałem. W pięknym stanie kupił. I teraz zastanawia się, czy przyjechać Żukiem, bo on trochę tam grzebał przy nim, nie jest niego pewny. Może się tam coś spierdolić podczas jazdy, wiecie jak jest. Czy lepiej właśnie przyjechać tym Passaciorem w kombi. Też się da spać, bo też spałem. Tylko, że w B5. Zobaczymy, czym przyjedzie. Czy Passatem, czy Żukiem. No i tak będzie oldschoolowo, będzie fajnie. Dobra, mniejsza o to. Idę po jakiegoś browarka. Zaczynamy piwerrować. Na pierwszy rzut idzie inne beczki. Summertime IPA. Orange Wheat IPA. Jest to piwo jasne z sokiem pomarańczowym. Niefiltrowane, pasteryzowane. Summertime to połączenie dwóch stylów nowofalowego IPA i rzeźkiego Wheat Bittera. Dzięki słodowi
pszenicznym i płatkiem owsianym. Piwo jest niebywale aksamitne, mocny owocowy charakter. Zawdzięcza natomiast amerykańskim odmianom chmielu i sokowi pomarańczowemu. To ma 5,8 alkoholu. To dość mocne. Takie o, piwerko. Próbujemy. Oczywiście Marcin ma otwieracz, ale gdzieś zakopany tam w tej skrzyni. Kurde, i teraz nie dostanę go, więc użyjemy widelca. Uwaga. Cyk. Jak to mówi kwasior? Gdybym mógł robić perfumy, pachniałoby jak to. Czuć sok pomarańczowy. Dobra, ale Marcin, nie udawaj, że się znasz. Łykaj, dobra, łykam. O mój Boże. Nie za bardzo lubię IPy, ale ten sok pomarańczowy mnie, kurczę, że tak powiem, przekonał, żeby to kupić. Goryczka, ale czuć nuty owocowe jak nic. Dobre piwo, jak dla mnie, ale jako jedno wypić tylko, nie więcej. Więc piję, oglądam sobie WhatsAppa, bo jest nowy odcinek Drutkart V5. Także oglądam sobie, oglądajcie wy, jak wy lubicie. Dobra, jedno piwerko za nami, a teraz pijemy piwo, które nazywa się Kwasimierz. I jest to piwko słabsze chyba, 3,8 alkoholu, także słabe. Spróbujemy. Co tutaj? Wow, to są takie, które Marcel uwielbia. Ja w ogóle lubię kwaśne piwa. Naprawdę, lubię kwaśne piwa. Panie Kwasimierzu, zakochałem się w panu od pierwszego łyku. Naprawdę, bardzo znakomite piwo. Kwasimierz. W składzie ma marakuje, płatki, owsiane, chmiel, kaskady, kwas mlekowy, spożywczy, drożdże. Bardzo dobre, kwaśne piwo. Jak ktoś lubi kwaśne, to polecam. Kwasimierz. Naprawdę znakomite. Na dworzu mamy już 10 stopni, a ja wewnątrz mam 19. Także luks. I Webasto chodzi na minimum, czyli 1,2 Hz. Dzisiaj taki do dupy odcinek. Ani mi się nie chce gotować przez ten pieprzony rower. Tego naprawdę nic się nie dzieje. Miałem iść na ten pomost, też nie poszedłem. No nic, trudno. Jutro pójdę. Samego rana obiecuję wam. A to, co miałem gotować dzisiaj, ten chłopski garnek, zrobię sobie jutro z rana. To będzie takie moje śniadanie. Późniejsze śniadanie, bo nie zjem z samego rana. No i jeszcze będzie na popołudnie mi zostanie. Jutro planuję jakieś ognicho, kiełbachy, te sprawy. No zobaczymy. No w każdym bądź razie, no dzisiaj się już chyba nic ciekawego nie wydarzy. Tamto miejsce, co wam pokazywałem, takie zadaszenie, miejsce na ognisko, tam już właśnie ktoś przyjechał i sobie tam ogniskują, piwkują, gadają. Ale mnie nie przeszkadza, jestem w takich krzakach, troszeczkę cofnąłem troszeczkę do tyłu. Rano wam pokażę, jak to wygląda. Także luks, obejrzę sobie jeszcze film. Do końca chyba się położę, bo kurde, znowu przyszedł weekend, znowu mogę się wyspać, bo w ciągu tygodnia, no rano wstaję, bo dzieciaki do szkoły. Za Chiny się nie idzie wyspać, kurde. Ja już ledwo siedzę, słuchajcie, a jest godzina 21:40. No naprawdę, młoda godzina, ale zaraz obejrzę film do końca. Kładę się i widzimy się już z rana. Po kawce przejdziemy się tam na pomost, zobaczymy, jak to wygląda. Tak przejeżdżałem, to było fajnie. Hej, witam z rana jak śmietana. Mamy godzinę 7:10. Jest bardzo fajnie. Noc minęła bardzo fajnie. Tam imprezowali sobie z boku, ale mnie to niczym nie przeszkadzało. Dobra, czas na jakąś kaweczkę. Potem się przejdziemy na pomościk, zobaczymy te jeziorko, jak to wygląda. A potem robimy danie jednogarnkowe, ale to za chwilę muszę się dobudzić na razie. Temperatura w busie spadła mi w nocy do 17 stopni, gdy chodziło na minimum. Temperatura idealna do spania. Nie za zimno, nie za ciepło, także pod kołderką się spało fajnie. Luks. No i dobra, teraz przyszła pora na telesfora, znaczy przyszła pora na kawę. No i co? I teraz muszę wyjść na niesprzyjające warunki atmosferyczne i przynieść mleko. Aha. No i mleczko jest! Sztuk 1. O, luks. Właśnie najlepszy urok van life'a, jak dla mnie, w moim busie rozpoczyna się wtedy, kiedy temperatura spada. Bo jak jest ciepło, jakoś nie ma tego klimatu, coś tam brakuje. No, też jest fajnie, ale teraz jest najlepiej. Nie mogłem trochę spać przez ten zasrany rower. Myślałem, co tam może być. No i też tak pomyślałem, jeżeli coś będzie nie tak z tym silnikiem,
dalej będzie leciał w kulki, że tak powiem, to po prostu wrócę z powrotem do przerzutek i założę TSDZ-2, bo w to miejsce chyba wsadzę znowu Bafanga, albo może trafię nową wersję TSDZ-2B. No ale zobaczymy. W każdym bądź razie tak czy siak trafi tam TSDZ w razie czego. Wolałbym nie, no bo ten mi się bardziej podoba, silnik, ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Jak nic, mam ochotę na mój chłopski kocioł. O, jakie to gorące, ała! No, nie ma jeszcze. Piję mleko bez laktozy, bo po zwykłym mleku mam rewolucję. Wiecie, wmawiam sobie, no może nie wmawiam, bo mam takie coś, ale nie piję tego mleka ze względu na to, że mam rewolucję. Mam po prostu chyba nietolerancję laktozy, jak to tam się tak fajnie mówi. Ale słuchajcie, to mleko jest pozbawione laktozy, a jest słodsze niż zwykłe. Naprawdę, jest bardzo smaczne. Jest po prostu, no, pyszne, słodziutkie. No i nie mogę pić bezkarnie, no. Mogę wypić litr i nic mi nie będzie, a wypił litr normalnego mleka, to bym kurczę to leżał w bólach brzucha i miałbym coś jeszcze, ale nie powiem co, bo się wstydzę. Dobra, piję kawkę, obejrzę sobie coś tam, co wczoraj oglądałem. Trochę się rozbudzę i się przejdziemy. Wczorajsza nasiadówka, proszę, syf jak nic. Ale nieładnie, nieładnie. Zobaczcie jakie paputki mam, kurde. Kupiłem sobie moje ulubione krótkie kalosze. Słuchajcie, 40 zł kosztowały. Pamiętacie, w zeszłym sezonie je wykorzystywałem dosyć intensywnie na moich wyjazdach. Sprawdzają się wyśmienicie w zimę, bardzo ciepłe. One są z tej pianki jakiejś tam. Tanie jak cholera, a bardzo wygodne i ciepłe. Kurde, tutaj mogłem podjechać sobie, ale nie widziałem tego w sumie tych ławeczek. Tak sobie tu stanąć. Nie wiem, czy tu można wjeżdżać, taka ładna trawa. Tak głupio, chociaż widzę, że tutaj jakieś ślady są. A, nie elegancko było. Piękne słonko świeci. Jakiś tam stoi. Rybak czy to? Z liną stoi chyba. No rybak, bo rybę ma przecież, idioto. No, o, proszę. O, a to co? Może by się nie opierać, żeby bez sensu to jest. Po co to jest? Po cholery to. Dzień dobry, pani kaczko. Niestety nie wziąłem nic do jedzenia dla was. Ale w tym słoneczku to grzeje, słuchajcie. No. Teraz włączyłem taką funkcję jak Linear i Horizont Lock, czyli teraz, uwierzcie mi, kręcę kamerą na boki. Musiał użyć drugiej kamery, ale można, słuchajcie, nawet o 90 stopni kamery pierdyknąć na bok. O. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak, a może. Naprawdę, na boki ruszam teraz intensywnie i ona trzyma cały czas stabilność. Tylko to jest dobra funkcja, jak jest jasno, bo jak jest ciemno, to widać takie mikrodrgania na ekranie i to się nie sprawdza. No zobaczymy, jak tutaj się sprawdzi. O, patrzcie jakie. W razie niepogody można przyjść tutaj z browarkiem, ale ludzie to sfiarze. To mało laty znaczy się. Zobaczcie, jaki syf. Nie potrafią szanować tego, co mają. Kaczuszki. Dzień dobry. Drabinka. No. Czyli można zeskoczyć. Nie, fajne miejsce. Do pływania super. Kurde. Luks. Dobra. Patrzcie, jak ta płacząca wierzba w tym porannym słońcu wygląda. Super, nie? Kurde, jak Renata się pięknie prezentuje. Zobaczcie. Widzicie? Super, nie? Kurde, szkoda, że ten pieprzony rower mi się popsuł. Chciałem sobie pojeździć. Tam tak widać majestatycznie takie mury wystają stare. Chyba średniowieczne jeszcze. Chciałem sobie pojeździć, pooglądać. Aż kurde. W dupę jeża. Pierwsze co przyjeżdżam, to od razu robię to gówno. Mnie to wkurza. Na stół rozbieram całe. Jeszcze spróbuję skrócić ten łańcuch z tym napinaczem, co wam mówiłem, tak jak chciałem. Żeby te łańcuch opluł tę zębatkę z tyłu, a napinacz był bardzo blisko. Pewnie to jest przyczyną. A jak to nie pomoże, to zakładam z powrotem przerzutki. Kupię nowy łańcuch, bo ten już kurde rozłączany, włączany. Okan dupy, potłuc, wszystko zepnę jak ma być i już. Jak mi z silnikiem nie wyjdzie, coś tam będzie dalej to samo, albo nie stwierdzę jakiejś awarii, to tak jak mówiłem wcześniej, założę TSDZ-2 i w dupie mam to.
I będzie TST-zecik 500 i będzie luks. I już. Nie będę tej pompki wyciszał mocniej, ponieważ to nie ma najmniejszego sensu. Jest idealnie. Słuchajcie, zauważyłem jedną rzecz. Powiedzcie mi, czy i wy zauważyliście. Widzicie już? Nie mam znaczka, ale to nie to, że ktoś mi ukradł. Po prostu robiłem ostatnio Renatę wymianę świec i musiałem to wszystko tutaj rozłożyć. No i leży sobie na stole u mnie w warsztacie mój znaczek. A robiłem to w nocy, dlatego już tak na szybkiego składałem i po prostu zapomniałem. Dobra, słuchajcie moi drodzy, zaczynamy gotować chłopskie jadło. Będzie to potrawa jednogarnkowa, bardzo prosta w przyrządzaniu, a gwarantuję wam, że jest przyzajebista. Co do tego potrzebujemy? Słuchajcie, potrzebujemy boczek, może być wędzony lub surowy, nie ma znaczenia, bo i tak będziemy go zesmażać. Jedna kiełbasa, ja mam akurat kiełbasę śląską, jeden pomidor, jeden duży ziemniak, jedna marchewka, ze 3-4 pieczareczki dla smaku. Przypraw to potrzebujemy jedną kostkę, ja mam knora, kostkę rosołową, pasta paprykowa daje nieziemski, fajny smak, jeżeli ktoś lubi oczywiście smak papryki, pieprz, no i to taka przyprawa jest do wszystkim. Soli nie dodaję, bo i tu jest sól, więc to nam wystarczy. Olej i woda i garnek. Robimy. Zaczynamy oczywiście od boczku. Bierzemy całe 100 gram, kroimy, się rozpływa. To ja akurat kupiłem wędzony. Wędzony da lepsze nuty niż surowy do naszej potrawy, ale surowy też może być. I teraz tak, wlewamy, choć boczek jest tłusty, kapeczkę, dosłownie kapeczkę oleju, żeby nam to się wszystko ładnie tutaj nie przywarło do garnka. Możecie powiedzieć, że tak mało składników. Jeden ziemniak, jeden pomidor, i parę pieczareczek, jedna kiełbasa, bo też nie mówiłem, że jedną kiełbasę zużyję. Ale summa summarum ze wszystkich składników, słuchajcie, tu po jednym robi się całkiem spory ożarcia. Do tego jeszcze dojdzie woda, także wiecie jak jest. Naprawdę na taki mini płomyk. I w tym czasie pokroimy kiełbasę. Mówiłem, zużywam jedną kiełbasę, więcej nie potrzebuję. O, takie centymetrowe talarki. Słyszycie? Moment włączyłem, już się smaży. Wrzucamy też od razu kiełbasę i podsmażamy wszystko razem. W tym czasie, jak to nam się smaży, ziemniak, którego wcześniej już obrałem, teraz sobie pokroimy go kostkę trochę grubszą. O, coś takiego. Smażymy to tak na rumiano, najlepiej. Pieczareczki muszę obrać. Pamiętajmy, żeby mieszać od czasu do czasu, bo nam tutaj to tak płonie. Pamiętajcie, że jak to nam się troszeczkę przypali, to nie szkodzi, ponieważ to przypalenie da nam wykwintny smak. I teraz do tego pokroimy i dodajemy pieczarki. Kroicie je niechlujnie, jak wam pasuje. Jak coś się przypali na dole, nie szkodzi. Jeszcze mi nie szkodzi, będziemy to zalewać wodą, to puści nam taki smak, jak spalona cebula do rosołu. Dobra, teraz ubiorę jeszcze tą marchewkę. Dorzucamy teraz te pieczarki. Na razie nie dodajemy żadnych przypraw. Możemy sobie przygotować marcheweczkę. Kroimy ją w talarki. Możecie drobnie, jak lubicie. Ja lubię grube kawały marchewki czuć w tym daniu. No i co nam zostało? Został nam pomidor. Pomidorka kroimy najpierw na pół, potem jeszcze tak i tak. O. Zapomniałem o jeszcze jednym składniku, najważniejszym. Papryka, kurde. Paprykę możecie pominąć, bo wiem, że niektórzy nie lubią papryki. Ja natomiast bardzo lubię. I też kroimy to niechlujnie, jak wam pasuje. I wszystko tutaj wspólnie wrzucamy. I zobaczcie, po jednym warzywie, a zobaczcie, ile dobra będzie. To jest żarcie na cały dzień nagramy. I warzywa mamy gotowe. I teraz spójrzcie, mamy takie coś na jakiś
talerzyk wykładamy. Ja w tym przypadku mam talerzyk papierowy. I teraz tak, to odkładamy na razie na bok. I teraz to, co tutaj jest przypalone, broń Boże, tego nie myjemy. Broń Boże, ponieważ tu jest cała esencja naszego smaku. I teraz wrzucamy nasze wszystkie warzywa. Zobaczcie, ile tego jest. Luks, nie? Bierzemy jedną kostkę knora, czy winiary, czy jakieś inne, jakie lubicie najbardziej. Wrzucamy, to powinienem na sam... O! Cyk, fuch. I teraz lejemy wodę. Lejemy wodę tak, aby przykryć warzywa delikatnie. Wam pokażę Wam zresztą. Coś takiego, zobaczcie. O. Widzicie? Nie jest to zalane całkowicie. Warzywa lekko wystają i tak ma być. Włączamy gaz. Po zagotowaniu około pół godzinki na bardzo, bardzo delikatnym gazie. I tak ze 30 minut niech sobie pyrczy. I proszę. Po pół godziny, słuchajcie, wygląda to w ten sposób. Gwarantuję Wam, że warzywa już są miękkie i się rozpadają. Teraz dodajemy wcześniej usmażone mięsiwo oraz pieczarki. Wymerdajmy to. Pamiętajcie, że nie dodajemy na tym etapie jeszcze żadnych przypraw, ponieważ to, co Wam do tej pory pokazałem, to jest taka baza, nie? Czyli kostka rosołowa, trochę wody. Nadmienię tylko, że jeżeli macie za dużo wody, to na 10 minut przed końcem tych pół godziny, gdzie mieliśmy gotować, odkrywamy pokrywkę i redukujemy troszeczkę tą wodę, żeby było po prostu takie troszeczkę gęstsze, nie? O. I mówię jeszcze raz, to jest podstawa, baza. Kostka rosołowa i nic więcej. Nie dodajemy przypraw, ponieważ boczek, kiełbasa dadzą swój smak, swoją słoność, także sprawdzamy, nie? I teraz dopiero dodajemy tak. Pastę paprykową. Ja mam w tej chwili ostrą. Wygląda to mniej więcej coś takiego. Miałem wziąć kurde łagodną, ale wziąłem ostrą, więc nie użyję pieprzu w tym momencie. I z tym też nie wolno przesadzać, bo najzwyczajniej w świecie można przegiąć pałę, nie? Zobaczcie, jak to już się fajnie, miło zrobiło, gęste. Można dodać jeszcze czosnek niedźwiedzi, jak ktoś lubi. Majeranek. Nie mam majeranku. Ja dodam taką przyprawę do karkówki, żeby trochę zioła było widać. I to też jest troszeczkę słonawe i troszeczkę ostrawe, więc wszystko robimy to z dozą, że tak powiem, wyczucia, nie? O, zobaczcie, jakie takie gęste wyszło leczo praktycznie. Takie można powiedzieć. Jak dla mnie miód, malina, nie potrzeba żadnych więcej przypraw. I teraz słuchajcie, jeszcze naprawdę na taki pyci pyrkający gazik przykrywamy to, gdzie jest pokrywka, na 5 minut i danie jest gotowe. Jest to takie jednogarnkowe danie. Nagotowałem sobie tego tyle, że chyba mi starczy na cały dzień, a wieczorem jakąś kiełbasę sobie opierdzielimy, bo kumpel do mnie jednak przyjedzie i nie wiem o której. Zobaczymy. Nazwę to danie a la Odyn, bo od niego zaczerpnąłem ten pomysł. Jak Odyn oglądasz, a podejrzewam, że nie oglądasz, to dzięki za fajny przepis, prosty. To jest typowo męskie żarcie. I mamy koniec. Wyłączamy. Spójrzcie na to dzieło sztuki, jakie gęste, przepyszne, gwarantuję Wam. No to co? Jemy. Do tego teraz bułeczka. Najlepsza by była, ale nie mamy. Będzie chlebek. Nie musi być chlebek, bo tutaj jest ten ziemniak, co nie? Ale ja lubię z chlebkiem sobie pierdzielić. Trochę gorące, więc uważajmy. Weźmy sobie marcheweczkę. Niebo w gębie. Naprawdę, jak ktoś lubi tego typu dania, będzie w niebo wzięty. Lekka pikantność, mocna wyczuwana nuta papryki. Po prostu niebo w gębie. To życzcie mi smacznego. Ja i też Wam życzę smacznego, jeżeli w tej chwili właśnie jecie. I widzimy się później. Ależ to jest dobre. No i zobaczcie, tyle mi jeszcze zostało. Jak mówiłem, nie jestem w stanie tego zjeść na raz. Będzie na później, więc... A jeszcze gryzka, bo to jest naprawdę dobra. O! Najadłem się jak mops. Lekka pikantność. Ha! Do tego Schweppes lemon. I jest zajebiście. Dobra, trzeba odpocząć troszeczkę po jedzeniu. Obejrzeć coś na YouTubach. Ogarnąć ten chaos później. Ale dobre żarcie. Polecam, zróbcie sobie takie żarcie.
to już jest koniec. Czas zakończyć tą nierówną walkę z pogodą. Nie no, żartuję. Fajnie jest, ale będziemy już kończyć. Oczywiście ciąg dalszy tej wyprawy będzie w następnym odcinku, gdzie przyjedzie mój kolega i sobie pojedziemy po prostu w inne miejsce. A gdzie? Któż to wie? Zobaczymy, gdzie nas los zaprowadzi. Plan mam taki, żeby pojechać tutaj 5 km stąd, jest taka fajna miejscóweczka, ale docelowo nie wiem, czy nam się spodoba, czy nie. Zobaczymy, to się okaże. Także widzimy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Chociaż to, co planowałem, oczywiście nie wyszło w tym odcinku. Chodzi mi o ten rower. No ale i tak było fajnie. Fajnie, taka odskocznia jest zajebista, po prostu zajebista. Ja takie coś lubię. No i troszeczkę sobie pogotowaliśmy. Zobaczyliście mój kociołek, który bardzo zresztą lubię. I będę go jadł w następnym odcinku też, bo zrobiłem go tyle, że starczy mi na dużo. Dobra, moi kochani, na dzisiaj będziemy już kończyć. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że byliście ze mną i pamiętajcie, jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to po prostu postawcie mi kawę. Link znajdziecie w opisie filmu. I przypomnę Wam tylko o partnerze mojego odcinka Letishop. Zakupy w internecie i cashback z tego. Wszystko znajdziecie w opisie filmu. Trzymajcie się, cześć!